Cześć, nazywam się Kamil Lasak, jestem technologiem w firmie HTM. Dziś chciałbym Wam pokazać podstawową obsługę maszyny typu Multitask, jaką jest Multuzu 3000 znajdujący się za mną. Jeżeli interesuje Was jakieś konkretne zagadnienie, polecam wyszukiwać w pasku na dole. Zaczniemy od włączenia zasilania. W tym celu przekręcamy włącznik główny znajdujący się z boku szafy obrabiarki. Następnie wciskamy przycisk uruchomienia samego sterowania znajdujący się na panelu. W trakcie, kiedy sterownik maszyny uruchamia się, warto sprawdzić poziom podstawowych płynów eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o podstawowe płyny eksploatacyjne, możemy do nich zaliczyć poziom płynu chłodzącego dla chłodziarki wrzeción oraz poziom oleju hydraulicznego w agregacie. Na każdym z urządzeń mamy wskaźnik sygnalizujący bezpieczny poziom. Ważna uwaga, poziom płynów uzupełniamy po wyłączeniu maszyny lub dłuższym postoju na zatrzymaniu awaryjnym. W momencie, kiedy maszyna pracuje, płyn nieustannie znajduje się wewnątrz układu. Jeżeli w tym momencie uzupełnimy jego poziom do maksimum, to po wyłączeniu maszyny skończymy z wielką plamą na podłodze. Dokładne informacje na temat częstotliwości konserwacji oraz płynów eksploatacyjnych znajdziecie na naklejce z tyłu maszyny, w dokumentacji oraz bezpośrednio na sterowniku. Po włączeniu sterownika konieczne jest zresetowanie wszystkich alarmów, jakie występują na maszynie. W tym celu zwalniamy wszystkie przyciski zatrzymania awaryjnego i uruchamiamy maszynę, wciskając przycisk gotowości. Po uruchomieniu obrabiarki konieczne jest sprawdzenie zamków związane z wymaganiami bezpieczeństwa. Widzimy, że maszyna prosi nas o otwarcie drzwi obrabiarki. Konieczne także jest otwarcie wszystkich drzwi magazynów narzędzi. Po wykonaniu testów zamków wszystkie alarmy znikają. Maszyna jest gotowa do działania. Przed przystąpieniem do pierwszej wymiany narzędzia konieczne jest przejście do trybu automatycznego w celu zaczytania bibliotek. Jeżeli tego nie zrobimy, podczas pierwszej próby wymiany narzędzia maszyna wyświetli nam alarm. Jeżeli planujemy pracę z większymi obrotami wrzeciona frezarskiego, zalecane przez producenta jest wcześniejsze rozgrzanie wrzecion. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy na naklejce znajdującej się z przodu magazynu. Jedną z podstawowych czynności w trakcie przygotowania maszyny do pracy jest montaż oraz rejestracja narzędzi. Chciałbym Wam teraz pokazać, w jaki sposób czytać modele narzędzi oraz oprawek, zarejestrować narzędzie w obrabiarce oraz zamontować je fizycznie, czy we wrzecionie, czy w magazynie narzędzi. Modele narzędzi oraz oprawek mogą być wczytywane przy użyciu pendrive'a bądź tworzone bezpośrednio na obrabiarce. Obrabiarka posiada także podstawową bibliotekę modeli bezpośrednio już na sterowniku. W celu wczytania modeli narzędzi oraz oprawek wybieramy z pionowego paska Easy Modeling. W samym Easy Modelingu wybieramy, jaki dokładnie model nas interesuje. Mamy do wyboru narzędzie oraz oprawki. W naszym przypadku wczytamy sobie model narzędzia, jaki znajduje się na moim pendrive'ie. W tym celu na dolnym pasku wybieramy odczyt, czytaj plik. Upewniamy się, że wyświetlany jest poprawny port USB oraz że wybrany został poprawny format plików, jaki chcemy wczytać. Jeżeli format pliku nie zgadza się z tym, co chcemy wczytać, zmieniamy go klikając Change File Type. Klikamy model, jaki chcemy wczytać i potwierdzamy przyciskiem Execute. Maszyna sprawdzi, czy model nie zawiera żadnych błędów. W przypadku, jeżeli wystąpią jakieś nieciągłości bądź przecinające się trójkąty w modelu, nie będziemy mieli możliwości jego wczytania do obrabiarki. Jeżeli maszyna nie wykryje żadnych błędów, będziemy w stanie przejść dalej. W trakcie wczytywania modelu konieczne jest określenie, jakiego typu narzędzie chcemy wczytać. W naszym przypadku będzie to standardowy nóż na płytkę C. Wybieramy narzędzie tokarskie, pojedynczy i potwierdzamy przyciskiem OK. Widzimy tutaj model, jaki znajdował się w pliku STL.
Naszym zadaniem jest uzupełnienie poprawnych danych w tablicy po lewej stronie, zgodnie z ilustracją znajdującą się poniżej. Informacje te wynikają bezpośrednio z danych katalogowych narzędzia, jakie wczytujemy. OK, czyli uzupełniamy dokładne dane na temat narzędzia, zaczynając od jego kierunku, czy mamy nóż prawy czy lewy. Kąt narzędzia E1 jest to kąt płytki skrawającej, w naszym wypadku wynosi on 80 stopni. Kąt krawędzi A2 jest to kąt przyłożenia, dla naszego noża wynosi on 5 stopni. L1 oznacza długość całkowitą naszego narzędzia. D1 jest to szerokość naszego chwytu. W naszym przypadku mamy nóż z trzonkiem standardowym 25 na 25 mm. Szerokość chwytu D2 jest to parametr określający odległość od tyłu noża do końcówki płytki. W naszym wypadku wynosi 32 mm. Parametr R oznacza promień naroża naszego narzędzia. Informacja ta jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do stworzenia modelu na potrzeby symulacji. Wysokość narzędzia oznacza grubość naszego trzonka, także 25 mm. Wysokość końcówki oznacza grubość płytki skrawającej. Można ją odczytać bezpośrednio z katalogu producenta. Po uzupełnieniu wszystkich danych potwierdzamy przyciskiem OK. Kiedy otrzymujemy komunikat, wybieramy, że chcemy utworzyć tylko i wyłącznie model płytki. Sam model trzonka będzie pochodził z modelu, jaki wczytaliśmy z pliku STL. Widzimy, że maszyna utworzyła model płytki skrawającej, pozostawiając trzonek, jaki wczytaliśmy z pliku STL. Potwierdzamy przyciskiem OK. Następnie nadajemy nazwę narzędzia, jakie chcemy utworzyć. To tyle, jeśli chodzi o wczytywanie modelu narzędzia w formacie STL. Maszyna posiada także bogatą bibliotekę oprawek. Aby wczytać oprawkę z biblioteki, wybieramy w Easy Modelingu menu Oprawka, Odczyt, Katalog. W tym miejscu znajdziemy katalog podstawowych oprawek z podziałem na producentów. Po znalezieniu oprawki, na jakiej nam zależy, potwierdzamy przyciskiem Execute. W tym momencie oprawka trafia do naszej listy dostępnych oprawek. Jeżeli mamy utworzony model narzędzia oraz oprawki, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do rejestracji w sterowniku. W tym celu zamykamy menu Easy Modelingu, przechodzimy do ekranu narzędzi. W tym miejscu wyświetlany jest aktualny stan naszego magazynu, czyli narzędzia, które znajdują się w poszczególnych kubkach oraz narzędzie znajdujące się w głowicy. Aby zarejestrować nowe narzędzie bezpośrednio w głowicy obrabiarki, wybieramy na dolnym pasku opcję Rejestruj, montuj. W tym momencie otwiera się ekran rejestracji narzędzia. Musimy nadać narzędziu jego indywidualny numer z zakresu od 1 do 9999. Ważne jest tylko to, aby nie był on wcześniej używany. Jeżeli użyjemy numeru, który jest już zarejestrowany, maszyna wyświetli odpowiedni błąd. Numer ten musi być zgodny z numerem narzędzia, jakie wykorzystywane jest w programie obróbczym. Opis narzędzia jest to dodatkowy komentarz, aby ułatwić nam identyfikację danego narzędzia. Jako typ narzędzia możemy wybrać, czy jest to narzędzie tokarskie lub frezarskie. W zależności od rozmiaru blokowane mogą być odpowiednie kubki w magazynie, aby uniknąć kolizji narzędzia z innymi narzędziami o większych gabarytach. W naszym przypadku narzędzie będzie miało rozmiar standardowy. Pozycja bazowa będzie to pozycja, w jakiej dokonywać będziemy pomiaru naszego narzędzia. Jeśli chodzi o offsety,
Będą one wynikały bezpośrednio czy z pomiaru na sondzie narzędzia lub zewnętrznym ustawiaku. Kiedy chcemy wczytać model narzędzia oraz oprawki, wybieramy przycisk F6, a następnie Select Holder, aby wybrać oprawkę. Wybieramy model, który nas interesuje, potwierdzamy OK. Następnie wybieramy narzędzie przyciskiem F2, wskazujemy odpowiedni model, potwierdzamy przyciskiem OK. Jego wysunięcie zostanie zaktualizowane po pomiarze narzędzia. Po wybraniu modeli dla oprawki oraz narzędzia pozostaje nam jedynie kwestia ustawienia korektorów. Korektory będą wynikały czy z pomiaru narzędzia na sondzie zabudowanej w obrabiarce, czy z zewnętrznego ustawiaka typu Zoller. Na ten moment możemy zakończyć rejestrację, klikając przycisk Rejestruj i potwierdzając przyciskiem Tak. W dalszej kolejności zajmiemy się fizycznym zamontowaniem narzędzia w obrabiarce. W celu montażu narzędzia we wrzecionie obrabiarki musimy przejść w tryb ręczny, zamknąć drzwi obrabiarki, regulując je przyciskiem na pulpicie. Następnie aktywujemy kółko ręczne. Na naszej wędce klikamy Przygotowanie do montażu narzędzia. Jeżeli wrzecione obrabiarki jest puste, możemy kliknąć Zwolnienie zaciągu narzędzia. Następnie otwieramy drzwi obrabiarki. I umieszczamy narzędzie we wrzecionie. W zależności od stożka, w jaki wyposażony jest nasza obrabiarka, ważna jest orientacja naszego narzędzia. Jeżeli będziemy próbowali założyć narzędzie w błędnej orientacji, szpara pomiędzy oprawką a czołem wrzeciona będzie widoczna. W momencie, kiedy orientacja narzędzia jest poprawna, szpara pomiędzy oprawką a czołem wrzeciona jest minimalna. Po umieszczeniu narzędzia we właściwej orientacji wciskamy przycisk zaciągnięcia narzędzia. Jeżeli rejestracja narzędzia była wykonywana bezpośrednio w głowicy, maszyna wie o istnieniu narzędzia, które zamontowaliśmy. Drugą możliwością montażu narzędzia jest jego montaż przez magazyn. Aby to zrobić, musimy otworzyć drzwi magazynu. W tym celu aktywujemy kluczyk, przekręcając do pozycji 1. Jesteśmy w stanie otworzyć drzwi naszego magazynu. Aby umieścić narzędzie w kubku, konieczne jest odchylenie go do pozycji montażu. Wsuwamy dźwignię w gniazdo, przesuwamy w lewo i odchylamy nasz kubek. W tym przypadku również bardzo ważna jest orientacja narzędzia. W momencie, kiedy jest ono poprawnie zorientowane, ściśle dolega do naszego kubka. Po obróceniu do właściwej pozycji wsuwamy go do łańcucha i odsuwamy kubek, przesuwając dźwignię w prawo. Zamykamy magazyn i przekręcamy kluczyk do pozycji zerowej. W tym momencie montaż naszego narzędzia jest zakończony. Musimy jedynie powiedzieć maszynie o tym, że znajduje się ono w konkretnym kubku magazynu. Numery kubków znajdują się bezpośrednio na łańcuchu w magazynie. W przypadku, kiedy narzędzie zostało już wcześniej utworzone, konieczna jest jego rejestracja w odpowiednim kubku. W tym celu przechodzimy do ekranu narzędzi. Na dolnym pasku wybieramy Odmontowany wyświetl. Wyświetlana zostaje lista narzędzi, które zostały już wcześniej utworzone, ale nie są zamontowane aktualnie w naszym magazynie. Wybieramy narzędzie, które nas interesuje i klikamy Montuj do magazynu. W tym momencie maszyna zapyta nas, do jakiego kubka dane narzędzie powinno zostać zamontowane. Wybieramy kubek, w jakim dokonaliśmy montażu narzędzia i potwierdzamy OK. Widzimy, że w kubku numer 8 pojawiło się narzędzie, które montowaliśmy. Kolejnym krokiem podczas montażu naszych narzędzi będzie ich pomiar na sondzie. Aby tego dokonać,
musimy zorientować nasze narzędzie do pozycji bazowej, jaką wybraliśmy w trakcie jego rejestracji. Pozycja bazowa sygnalizowana jest niebieskim kółeczkiem przy numerze narzędzia. W tym celu przechodzimy do trybu MDI, zamykamy drzwi maszyny, wykonujemy komendę TD równa się numer narzędzia, jakie jest zamontowane w orzeczonie, oraz M-kod M323. Potwierdzamy przyciskiem Enter, a następnie wykonujemy przy użyciu zielonego przycisku. Narzędzie orientowane jest do pozycji bazowej. Po jego zorientowaniu przechodzimy do trybu ręcznego, otwieramy drzwi i otwieramy sondę narzędzia. W celu pomiaru narzędzia przechodzimy do ekranu narzędzi, dane narzędzi wszystkich, wyszukujemy narzędzie, które chcemy zmierzyć na liście naszych wszystkich narzędzi, wchodzimy w nie klikając przycisk Enter. W tym momencie oprócz standardowego ekranu, jaki widzieliśmy wcześniej, wyświetlane są też dodatkowe przyciski odpowiadające za pomiar narzędzia. W kolejnym kroku dojeżdżamy fizycznie do naszej sondy narzędzia. W celu dojazdu do sondy możemy wykorzystać zarówno przyciski na pulpicie, jak i nasze kółko ręczne. Dojeżdżamy na odległość około 10 mm do naszej sondy. Na pulpicie wybieramy kierunek, z jakiego chcemy mierzyć. Jeżeli drzwi obrabiarki są otwarte, konieczne jest wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa i potwierdzenie pomiaru przy użyciu zielonej strzałki. Maszyna rozpoczyna ruch pomiarowy, dokonując pomiaru narzędzia. Podobną czynność powtarzamy dla drugiej osi. Ustawiamy się około 10 mm od sondy. Wybieramy kierunek, z jakiego chcemy mierzyć. Wciskamy przycisk bezpieczeństwa i potwierdzamy, wciskając zieloną strzałkę. Po dokonaniu pomiaru maszyna wraca na wcześniejszą pozycję. Wciskamy przycisk zamknij. Jak widzimy, korektory narzędzia zostały ustawione. Jedyną rzeczą, jaka pozostała nam do ustawienia, jest korektor promienia narzędzia. Jest on ważny zwłaszcza, kiedy korzystamy w programie obróbczym z komend takich jak G41, G42 w celu kompensacji promienia narzędzia. Jeśli chodzi o promień narzędzia, jako parametr R wpisujemy promień na siły płytki lub w przypadku narzędzi frezarskich promień freza. Aby wpisać wartość w pole oznaczone kłódką, konieczne jest wciśnięcie przycisku Wstaw pod F1, wpisanie promienia płytki i potwierdzenie przyciskiem Enter. Kolejną ważną informacją jest orientacja naszego narzędzia w pozycji pomiaru. Jeśli chodzi o orientację, mamy na myśli ustawienie narzędzia, względem którego maszyna powinna się korygować. Jeżeli chodzi o ustawienie parametru P, oznaczającego ćwiartkę, w jakiej pracuje nasze narzędzie, dla większości narzędzi drukarskich pracujących w pionie będzie to ćwiartka trzecia, dla wytaczaków pracujących w poziomie ćwiartka druga, a dla narzędzi frezarskich dziewiątka. Klikamy przycisk Wstaw. W tym momencie wszystkie dane na temat narzędzia są już uzupełnione, więc możemy wykonać rejestrację, wciskając przycisk F7 Rejestruj i potwierdzając przyciskiem Tak. Rejestracja narzędzia jest już zakończona. Ostatnią kwestią, jaką warto sprawdzić, jest kwestia poprawności modeli, jakie ustawiliśmy dla naszej oprawki oraz narzędzia. Aby to zrobić, wchodzimy na pionowym pasku w unikanie kolizji. W ekranie systemu antykolizyjnego
sprawdzamy, czy to, co zostało zarejestrowane, zgadza się z tym, co fizycznie znajduje się na maszynie. Może zdarzyć się, że zarówno orientacja naszej oprawki narzędziowej, jak i narzędzia będzie odwrotna do tego, co fizycznie znajduje się na maszynie. Aby system antykolizyjny działał poprawnie, konieczne jest właściwe zorientowanie zarówno oprawki, jak i samego narzędzia. Należy pamiętać o zamknięciu sondy. W przypadku, jeżeli byśmy o tym zapomnieli, maszyna wyświetli alarm w trakcie próby wykonania ruchu. Także, jak widzimy, aby przejść do kolejnego kroku, konieczne jest fizyczne zamknięcie sondy. Kolejnym krokiem może być oddanie naszego narzędzia do magazynu. W tym celu przechodzimy do trybu MDI, wpisujemy komendę td równa się 0 i makro wymiany M323. Potwierdzamy przyciskiem Enter oraz wciskamy Start cyklu. Istotną kwestią, jaką warto sprawdzić, jest poprawność ustawienia krańcówek na cylindrze z tyłu wrzeciona. W momencie, kiedy zamkniemy uchwyt bez detalu, powinniśmy otrzymać alarm na pulpicie obrabiarki. Jeżeli taki alarm nie występuje, warto sprawdzić, czy ustawienie czujników znajdujących się z tyłu wrzeciona jest poprawne. Kolejnym etapem w przygotowaniu naszej produkcji będzie montaż półfabrykaty. Aby to zrobić, konieczne jest zamocowanie odpowiednich szczęk oraz dokręcenie ich z właściwym momentem. Przypominam o sprawdzeniu ciśnienia zacisku, tak aby nie zdeformować naszego półfabrykatu, ale także aby nie wyleciał w trakcie obróbki. Mocujemy półfabrykat w uchwycie, wciskając odpowiedni pedał. Konieczne jest sprawdzenie, czy szczęki zostały zamontowane we właściwej pozycji, tak aby sam uchwyt nie znajdował się na krańcu skoku. Można to zweryfikować, sprawdzając oznaczenie znajdujące się na czole uchwytu oraz na pierwszej szczęce bazowej. Kolejnym etapem po montażu naszego półfabrykatu jest ustawienie przesunięcia punktu zerowego, czyli tak zwanej bazy. Istnieje wiele metod ustawiania bazy, czy to na kartkę papieru, płytkę wzorcową, czy przy użyciu sondy detalu. Ja pokażę Wam dziś, jak możemy to zrobić przy użyciu płytki wzorcowej. W tym celu konieczne jest przywołanie do wrzeciona narzędzia, które zostało wcześniej zmierzone na sondzie. Przechodzimy do trybu MDI, wpisujemy komendę td równa się, numer pozycji, w jakiej narzędzie ma pracować oraz czterocyfrowy numer narzędzia. Następnie komenda M323, makro wymiany narzędzia, potwierdzamy Enterem, zamykamy drzwi obrabiarki i wciskamy przycisk zielony. Maszyna pobiera narzędzie oraz orientuje go do właściwej pozycji. Po pobraniu narzędzia należy pamiętać, aby nie zmieniać trybu pracy maszyny na tryb ręczny, ze względu na to, że w momencie przejścia na tryb ręczny następuje reset sterownika i kasowany jest korektor narzędzia. Aby mieć możliwość poruszania się narzędziem, aktywujemy przycisk interwencji ręcznej. W tym momencie jesteśmy w stanie poruszać maszyną przy użyciu czy przycisków na pulpicie, czy kółka ręcznego, tak jakbyśmy byli w trybie ręcznym. W kolejnym kroku dojeżdżamy narzędziem do naszego materiału na naszą płytkę wzorcową. W tym celu otwieramy drzwi i przy użyciu przycisków dojeżdżamy do materiału.
Kiedy jesteśmy już w pobliżu materiału, warto przełączyć się na kółko ręczne. Po dojechaniu narzędziem do materiału na odległość odpowiadającą naszej płytce wzorcowej, przechodzimy do ustawień wrzeciono na ekranie głównym, Spindle Setup. Wciskamy przycisk F5 Edycja zera, aby umożliwić edytowanie wartości przesunięcia naszej bazy. Warto tutaj upewnić się także, że edytujemy bazę, jaka później wykorzystywana jest w programie obróbczym. W celu edycji bazy wybieramy oś Z, przycisk F3 Kalkuluj. Jeżeli dojechaliśmy do naszego materiału bezpośrednio narzędziem, wystarczy potwierdzić wciskając przycisk Enter. Jeżeli natomiast dojechaliśmy do materiału na płytkę wzorcową, wciskamy przycisk Kalkuluj i wpisujemy grubość naszej płytki wzorcowej. W naszym wypadku jest to 20 mm. Następnie potwierdzamy przyciskiem Enter. Baza naszego programu została przeliczona na czole półfabrykatu. W przypadku, jeżeli chcielibyśmy przesunąć ją w głąb naszego materiału, możemy skorzystać z przycisku Dodaj i odjąć wartość, o jaką chcielibyśmy przesunąć nasz punkt zerowy. Na przykład 1 mm. Jeżeli maszyna wyposażona jest w system antykolizyjny, możemy wczytać modele mocowania oraz półfabrykatu na potrzeby symulacji. W tym celu na ekranie głównym przechodzimy do zakładki Spindle Setup, ustawienia wrzeciona. Wybieramy przycisk numer 7, kształt obrabiany i wczytujemy model naszego uchwytu, szczęk oraz półfabrykatu. Adjig, czytaj, wybieramy model uchwytu. Podobnie w przypadku modelu szczęk pozostaje nam jedynie do ustawienia model półfabrykatu. W tym celu wchodzimy w Dodaj pusty, czytaj, wybieramy model naszego półfabrykatu, potwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli chodzi o samo przygotowywanie modeli, jest to materiał na odrębny film. Aby ustawić poprawną pozycję naszego półfabrykatu, wybieramy przycisk F5 Ustaw pozycję i wciskamy przycisk F7 Przejdź do punktu zerowego. W tym momencie czoło naszego półfabrykatu zrównało się z miejscem, gdzie ustawiliśmy przed chwilą nasz punkt zerowy. Jeżeli wszystkie elementy zostały ustawione, klikamy przycisk Zamknij, Wyjście, Wstaw do kasy. W tym momencie w systemie antykolizyjnym mamy już zarówno model naszego narzędzia, jak i mocowania oraz półfabrykatu. Jesteśmy gotowi, aby wczytać program oraz wykonać symulację obróbki. W dalszej części pokażę Wam, w jaki sposób możemy wybrać program z naszej pamięci USB. W tym celu umieszczamy naszą pamięć USB w odpowiednim porcie, przechodzimy na ekran programów. Aktualnie wyświetlany jest katalog główny, w którym znajdują się wszystkie programy znajdujące się na maszynie. Aby dostać się do naszego pendrive'a, wybieramy przycisk F1 Wyświetl katalog, wybieramy strzałkę w prawo i odpowiednią kombinację. W naszym wypadku pendrive został umieszczony w gnieździe US0. Wybieramy sobie opcję pod klawiszem F2, MD1 oraz US0. Po lewej mamy pamięć główną obrabiarki, po prawej zawartość naszego pendrive'a. Jeżeli chcemy skopiować program na dysk maszyny, podświetlamy go i przy pomocy przycisku F5 kopiujemy w lewo, czyli na dysk obrabiarki. Możemy zamknąć wyświetlanie
obu lokalizacji naraz, klikając przycisk F1 i ponownie F1. Nasz program obróbki znajduje się aktualnie już na maszynie. Aby wybrać nasz program do obróbki, mamy kilka możliwości. Pierwszym z nich jest bezpośrednio wejście w nasz program, zaznaczając go, klikając przycisk Enter. Następnie przechodzimy w prawo i przy użyciu przycisku F8 wybierz i wejdź, wybieramy nasz program do obróbki. Drugą metodą wyboru programu jest jego wybór bezpośrednio z poziomu ekranu głównego. W tym celu przechodzimy do ekranu głównego, tryb automatyczny. Pod przyciskiem F1 mamy opcję Wybierz program. Klikamy Wybierz program, zaznaczamy program, jaki nas interesuje i potwierdzamy przyciskiem OK. Jeżeli wybrany został poprawny program oraz ustawione środowisko obróbki, to znaczy mocowanie oraz półfabrykat, możemy wykonać symulację programu w celu sprawdzenia ewentualnych kolizji. W tym celu blokujemy maszynę, wciskając jednocześnie przycisk IL oraz przycisk blokady maszyny. W momencie, kiedy przycisk świeci się, sam sterownik obrabiarki działa normalnie, natomiast wszystkie napędy są odcięte. Jak widzimy, maszyna porusza się w sterowniku, ale nie porusza się w rzeczywistości. Jeżeli chcemy wykonać symulację programu, postępujemy tak samo jak w przypadku normalnej pracy. To znaczy przechodzimy w tryb automatyczny i uruchamiamy obróbkę. Widzimy, że symulacja odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku normalnej pracy. Jesteśmy w stanie wyświetlić okno symulacji zarówno bezpośrednio na ekranie głównym. Jeżeli chcemy podejrzeć coś bardziej szczegółowo, na pionowym pasku wybieramy unikanie kolizji bądź klikamy bezpośrednio przycisk Monitor. Po zablokowaniu maszyny jesteśmy w stanie uruchomić symulację, wciskając przycisk Cykl Start, po to, aby przesymulować wszystkie ruchy maszyny. W trakcie symulacji na obrabiarkach wyposażonych w system antykolizyjny maszyna bierze pod uwagę wszystkie elementy, takie jak mocowanie, półfabrykat, narzędzie, ale również pozostałe elementy wchodzące w jej skład: osłony, kieł, konik. Jeżeli w trakcie symulacji programu nie wystąpiła żadna kolizja, możemy przejść do dalszego etapu, jakim jest wykonanie pierwszej sztuki. W przypadku wykrycia kolizji w trakcie symulacji programu, symulacja zatrzyma się, sygnalizując, w jakiej dokładnie linii następuje kolizja. Maszyna zatrzymuje się przed wykonaniem bloku kolizyjnego. Oczywiście, jeżeli jesteśmy pewni, że kolizja nie następuje, jesteśmy w stanie wymusić wykonanie danego bloku, wciskając przycisk IL oraz zielony. Jeżeli faktycznie występuje kolizja, należy dokonać korekty programu obróbczego. W trakcie pierwszego wykonywania programu należy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy w stanie wpływać na prędkość ruchów maszyny zarówno przy użyciu pokrętła dla posuwów szybkich, jak i roboczych. Przydatny jest także przycisk Single Block, pozwalający na wykonywanie pojedynczych linii programu. Przejdźmy zatem do obróbki. Także przy użyciu pokrętła posuwów szybkich jesteśmy w stanie zwalniać maszynę. Jeżeli mamy aktywny przycisk Single Block, wykonanie poszczególnej linii wymaga od nas wciśnięcia i potwierdzenia zielonym przyciskiem. Jeżeli w trakcie obróbki wystąpi potrzeba jej przerwania bądź zatrzymania po to, aby sprawdzić stan płytki bądź ściągnąć wióry, jesteśmy w stanie to zrobić, zatrzymując posuw, wciskając przycisk interwencji ręcznej i zatrzymując obroty. W tym momencie jesteśmy w stanie odjechać od materiału, otworzyć drzwi i ściągnąć wióry bądź dokonać inspekcji naszego narzędzia. Po skończeniu wszystkich czynności zamykamy drzwi obrabiarki, uruchamiamy obroty, jakie były wcześniej włączone,
przypadku, kiedy włączymy złe obroty, przycisk włączenia obrotów będzie mrugał. Dodatkowo maszyna nie pozwoli nam zrestartować programu. Po włączeniu poprawnych obrotów przycisk będzie się świecił światłem ciągłym, a gdy wciśniemy przycisk restartu, maszyna po najkrótszej ścieżce, co ważne, będzie wracać do punktu, w którym została zatrzymana. Możemy kontynuować dalej obróbkę, wciskając zielony przycisk. Jeżeli w trakcie obróbki wystąpił alarm i program został całkowicie zatrzymany, zaraz pokażę, w jaki sposób możemy dokonać jego restartu. Aby wykonać restart programu w momencie, kiedy został on przerwany, klikamy na ekranie głównym ponowne uruchomienie i tutaj mamy kilka możliwości wyboru. Możemy wskazać numer bloku, od jakiego ma rozpocząć się ponowna obróbka, określając na przykład M100 lub wpisać numer licznika sekwencji, na którym zakończyło się ostatnie wykonywanie programu. W przypadku, kiedy maszyna korzysta z cykli wewnętrznych, jest to bardzo przydatna opcja. Jeżeli natomiast program generowany jest bezpośrednio z oprogramowania CAM, często najwygodniejszą opcją jest restart bezpośrednio od bloku. W naszym przypadku zrestartujemy od 44 numeru sekwencji. Potwierdzamy przyciskiem zatwierdź. Oczywiście maszyna musi znajdować się w bezpiecznej pozycji z narzędziem, jakie w danym momencie ma pracować. Jeżeli we wrzecionie znajduje się inne narzędzie niż to, które powinno się tam znajdować, maszyna wyświetli alarm. Kiedy chcemy zrestartować program, po wpisaniu i zatwierdzeniu numeru sekwencji wciskamy mrugający przycisk Restart. Uruchomione zostaną obroty wrzeciona, a maszyna będzie chciała przejechać do miejsca, w którym powinna znajdować się w danej chwili programu. W trakcie wykonywania programu często potrzebne jest korygowanie narzędzi. Najwygodniejszą opcją, aby to zrobić, jest skorzystanie z ekranu zmiany offsetu, znajdującego się bezpośrednio na ekranie głównym. Po kliknięciu przycisku maszyna wyświetla nam tylko te numery narzędzi, jakie aktualnie są wykorzystywane w programie. Możemy tutaj korygować zarówno długość w osiach X, Z, jak i promień naszego narzędzia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku narzędzi frezarskich. Drugą możliwością jest korygowanie narzędzi z poziomu ekranu narzędzia. W tym celu wchodzimy w ekran narzędzi, dane narzędzi wszystkich i wyszukujemy właściwe narzędzie we właściwej pozycji. Jak widzimy, w przypadku okna zmiany offsetu znalezienie właściwego narzędzia jest znacznie prostsze. Przed wyłączeniem obrobiarki dobrą praktyką jest ustawienie jej w bezpiecznej pozycji oraz demontaż detalu, jeżeli jego obróbka została zakończona. I w tym momencie ustawiamy maszynę w bezpiecznej pozycji. Wciskamy przycisk zatrzymania awaryjnego, następnie w prawym górnym rogu przycisk wyłączenia oraz wyłączenie sterownika CNC. Przed wyłączeniem zasilania musimy poczekać na całkowite wyłączenie sterownika maszyny. Kiedy sterownik maszyny zostanie wyłączony, możemy wyłączyć maszynę na wyłączniku głównym. Należy również pamiętać o odcięciu zasilania sprężonego powietrza, aby oszczędzać to medium. Mam nadzieję, że informacje, jakie dzisiaj Wam przekazałem, okażą się przydatne. Jeżeli interesują Was inne tematy związane z obrabiarkami Okuma, polecam zapoznanie się z pozostałymi filmami na naszym kanale. Ja tymczasem dziękuję Wam dziś za uwagę.